co teraz przed nami? Wykład. A zatem gromkimi brawami powitajmy Marka Lansona i Zygmunta Ostrowskiego, tłumacza i zaczynamy nasz wykład. Brawo! Good evening, everyone. Dobry wieczór wszystkim. Did you have a happy day off yesterday? Mieliście taki szczęśliwy dzień wczorajszy, wolny? Okay. Well, I had a good day yesterday. Ja miałem dobry dzień wczoraj. Sigmund took me walking up on top of mountain here. Zabrałem na górę. Śnieżkę czy tak? Which mountain was it? Szczynica. Up the chairs and Wyciągiem na górę. lots of walking around. Przychodzenia na boku. I think I lost 5 pounds. Myślę, że zrobiłem 5 pounds. Let's say 5 kilos. No, 5 kilo powiedzmy. But then after that we went for lunch at someone's house. Ale później pojechaliśmy na lunch do kogoś. Nie wiem, pokazać palcem, kto. And then I put 5 kilos back on. I z powrotem położyliśmy po 5 kilo. Very often happen. Very good Polish food. Very good. Bardzo dobre jedzenie do Polski. Jeszcze Śnieżka została. Nie? W przyszłym tygodniu planujemy. Well, this evening we're going to go down to Pompeii. Dzisiejszego wieczoru udajemy się do Pompeji. And we're going to ask the question, how near is the end? I zadamy pytanie, jak blisko jest koniec. So before we begin our journey to Pompeii, I want to ask you dear people a question. Zanim udamy się w tą podróż, chciałbym zadać Państwu pytanie. The question is, when is a warning a good thing? Kiedy ostrzeżenie jest dobrą rzeczą? When is a warning a good thing? Kiedy ostrzeżenie jest dobrą rzeczą? Gdy grozi niebezpieczeństwo. Proszę? Gdy grozi niebezpieczeństwo. To jest dangerous. When there's danger around. Okay. If we take the precaution for, and we use it actually as a... Thank you. A warning is a good thing when we do something about it. Ostrzeżenie jest dobre, kiedy robimy coś z nim. Is that right? Nie tak? It's when we make a response to that warning. Kiedy my odpowiadamy na te ostrzeżenie. When we respond positively to the warning. Kiedy my pozytywnie odpowiadamy na te ostrzeżenie. Now this evening we're going to go back over 1,900 years Dzisiejszego wieczoru chcę wrócić 1900 lat wstecz to the most famous natural disaster in European history. do największego wydarzenia, takiego złego, takiej tragedii w historii ludzkości. On August 24, AD 79, W sierpniu, 24 sierpnia 1979 roku, Mount Vesuvius erupted, góra Wezuwiusz, prawda, wybuchła and it buried the twin cities Pompeii and Herculaneum. i pogrzebała pod popiołem swoim dwa miasta. To jest Pompeje i momencik. I Herculaneum. Thousands and thousands of people died Tysiące ludzi umarło, who did not heed the signs of approaching danger. którzy nie wzięli pod uwagę ostrzeżenia niebezpieczeństwa. The morning of that terrible day was just like any other summer's day. Poranek tego dnia był taki jak każdy jeden. In the town of Pompeii, tradesmen were removing the shutters from their shops. Wiecie, ludzie w Pompeji otwierali swoje sklepy, podnosili te zasłony. They hung out their merchandise for sale. Oni wystawiali swoje rzeczy do sprzedania. The morning passed by without any event. I poranek minął bez żadnego większego wydarzenia. And then at midday, Ale w południe it happened. stało się. The top of Mount Vesuvius blew off. Góra Wezuwiusza po prostu wybuchła. Burning stones and red hot pumice and ash Gdzie palący kamienie się i prawda lawa, także prawda, właśnie to, co jest tutaj po spaleniu. half the amount blew off and shot up into the atmosphere. Pół góry po prostu wybuchło i
stało się, nie wiem. People heard a deafening roar. Ludzie usłyszeli potężny huk. The mountain literally blew apart. Po prostu ta góra rozpadła się na kawałki. The ground shook and trembled. Ziemia się trzęsła, And people everywhere rushed into the streets a ludzie uciekali z ulic, to see what was going on. bo nie wiedzieli, co się dzieje. When the eruption began, Kiedy ta erupcja się rozpoczęła, people ran from the forum in every direction. ludzie zaczęli uciekać z miasta w różne kierunki. Children stopped playing on the streets and screamed for their parents. Dzieci przestały się bawić i zaczęły uciekać z krzykiem swoich rodziców. Roofs began to collapse on people that were hidden underneath them. Dachy zaczęły się bawić, pod którymi się schowali ludzie. The build-up of the volcanic fallout upon Pompeii Pomysł, to znaczy to jest kurz, nie kurz, to jest popiół, dziękuję bardzo, popiół. Popiół, który, prawda, spadał i pokrywał Pompeję i tego miasta. was 15 centimeters every hour. 15 cm na godzinę. By the evening of August 25, A wieczorem 24 sierpnia Pompeii would be buried under 6 meters of debris. Pompeja była pokryta 6-metrową warstwą tego popiołu. During the eruption, thousands fled the city, Podczas tej erupcji wiele tysięcy uciekło z miasta, and they perished in the countryside. ale zginęli na zewnątrz tego miasta. About 2,000 remained inside Pompeii, Około 2000 ludzi tylko zostało w Pompeji, and they breathed their last. ale oni tam dokonali swojego żywota. They were asphyxiated or they were suffocated by the poisonous fumes. Oni zostali upuszczeni poprzez ten dym, prawda, te gazy, które przyszły, prawda, z They were tego. buried in the ash and the fallout of the eruption. Oni po prostu stracili życie właśnie podczas tej erupcji wybuchu wulkanu. 19 miles away, or about 25 kilometers away, Około 25 km oddalone od Pompeji at a Roman naval base at Messenium. była tam rzymska, prawda, przystań, This was across the other side of the Bay of Naples. która jest umieszczona na drugiej stronie tej zatoki. A young man was watching the eruption. Młody człowiek oglądał tę erupcję. He was 17 years old. Miał 17 lat wtedy. He is known in history as Pliny the Younger. On, historia mówi, że on się nazywał Pliny Young. His uncle, known to history as Pliny the Elder, Jego wujek, który nazywał się starszy, Pliny starszy. he was serving as an admiral of a Roman fleet that was based here. On był admirałem w rzymskiej flocie, która właśnie stacjonowała się w tym porcie. And the gripping story of the eruption is told by Pliny the Younger. I ta straszna historia jest opowiedziana właśnie przez tego młodego człowieka. He wrote letters documenting the disaster On napisał list, który jest jak dokumentem tego strasznego wydarzenia. to Tacitus, a Roman historian. Do Tacytuta, który był rzymskim historykiem w tym czasie. This is what he said. I to, co on powiedział. Przypominało sosnę wystrzelonej na dużą wysokość w formie pnia, który rozszerzał się na szczycie na kilka gałęzi. Było to w jednym momencie białe, w innym ciemne i nie widać było, jak mnóstwo ziemi i popiół. Mój wujek był sługą. Uznał zjawisko to za ważne i warte bliższej obserwacji. Kazał przygotować lampy gotowe do użytku. So many Roman citizens, they were in terrible danger. Wiemy, że rzymskie łagienie było w niebezpieczeństwie, ogromnym niebezpieczeństwie. So Pliny, he launched a full-scale rescue mission. A więc Pliny rozpoczął taką akcję ratunkową. He led a fleet of Roman ships across the bay. On zorganizował całą flotę rzymską, żeby przestała się w drugą stronę zatoki. But all the debris falling from the sky, he could not approach the bay of Pompeii. Ale to, co spadało ten prawda, aż, ten kurz, z tego popiół, prawda, popiół z wulkanu nie pozwalało się zbliżyć do, prawda, do Pompeji. And so he had to make a detour to the port of Stadia. A więc udał się on do polskiego miasteczka portu, do Stedii. It was a fatal mistake. To było naprawdę wielka pomyłka. On the morning of August 25, 25 sierpnia Pliny the Elder was overcome by the ash and the poisonous fumes, and he died. ten pionik, starszy ten pionik został uduszony przez dym i gazy, które właśnie pochodziły z tego wybuchu. Pompeii itself was in a state of absolute terror. A Pompeja była absolutnym tragedią. There was no escape for the 2,000 people still in the city. Nie było ucieczki, możliwości ucieczki dla tych 2000 ludzi, którzy zostali tam w Pompeji.
zniszczyła, uśmiercała wszystko po drodze. Nearby, Herculaneum suffered an even worse fate. A w Herkuleum, w pobliżu drugim miasteczku, oni cierpieli może jeszcze więcej. It was literally buried by a scorching avalanche of hot mud and ash. Oni po prostu byli pogrzebani gorącą lawą, prawda, która pochodziła z tego wulkanu. Very quickly, it was buried to a depth of up to 18 meters. Bardzo szybko byli pokryci warstwą 18 metrów tej lawy. Now, by the 5th century after Christ, W V wieku po Chrystusie Rome had fallen, Rzym upadł, and Pompeii eventually was lost to the memory of man. a Pompeja została zapomniana przez człowieka. For over 1,000 years, the two cities of Pompeii and Herculaneum were lost and buried. Przez ponad 1000 lat te dwa miasta, Pompeja i Herkuleum, było zapomniane przez ludzi. Until 1709. Aż do 1709 roku. A local farmer was digging a well. Lokalny rolnik, farmer, chciał kopać studnię. And as he dug down, he came across some slabs of marble. I kiedy zaczął kopać, natrafił na taką płytę tą kamienną, czy marmurową. And so what he had discovered was part of a theatre stage. Na co natrafił, to była część teatru. So very quickly, Herculaneum was rediscovered, I nagle Herkuleum zostało odkryte. and a great treasure hunt began. I wielkie polowanie na skarby rozpoczęło się. In 1748, digging began at Pompeii. W 1740 roku rozpoczęto odkrywanie Pompeji. And today, about 3/5 of the city has been excavated. A dzisiaj 3/5 miasta zostały odkryte, odkopane. Pompeii is 240 kilometers southeast of Rome. Pompeja znajduje się 240 km na południowy wschód od Rzymu. It overlooks the Bay of Naples. I ona jest położona na zatokę neapolitańską. I mean, it was a place like where wealthy Romans retired and built expensive villas. Wiecie, to było takie szczególne miejsce, gdzie bogaci Rzymianie budowali sobie tam swoje wille wypoczynkowe. Now, I visited this excavated city 3 times. Ja odwiedziłem to miejsce turystyczne już 3-krotnie. I'm not the only one because 1 million visitors visit there every single year. Ja nie jestem jedynym takim odwiedzającym, bo wielu ludzi każdego roku odwiedza tam i jest około 1 miliona rocznie. I walked down the main street. Wszedłem tą główną ulicą. It's called the Via dell'Abbondanza. Ona się nazywa Via dell'Abbondanza. It means the street of abundance. To znaczy opuszczona droga. Along this street you can buy anything you want. Po bokach tej ulicy możecie kupić co tylko możliwe. There are many shops and merchants selling all their goods. Tam wiele jest tych sklepów i kupcy sprzedają wszystko. And the streets, they were paved with a basalt lava. A ulice są wyłożone kamieniami z basaltu. And you can see even the ruts in the road worn by centuries of use. Widzicie nawet takie te ślady, które są śladami używania przez wiele wieków. I think all the cars must have had the same width in between the wheels. Wiecie, ja myślę, że te wszystkie wozy miały tą szerokość, że mogły właśnie podróżować tymi drogami. Now you can imagine that waste and dirt and manure would very quickly build up in the streets. Wiecie, te wszystkie odpadki, gnój i śmieci szybko rosły, narastały na ulicy. And when it rained, you can imagine what the streets would be like. A kiedy popadało, to możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało. There was no drainage in Pompeii. Jeśli tam nie było tych rogów kanalizacyjnych albo rogów obok drogi. Yeah, so when it rained, the streets became rivers of mud. Kiedy popadało, ta droga stawała się taką rzeką błota. And so they had these large stepping stones that would keep your feet out of the mess on the A te wielkie kamienie na środku, to widzicie, to właśnie służy po to, żeby nie chodzić po tym błocie, szukając się po prostu na ulicy. Now it's not hard to reconstruct life in ancient Pompeii. Wiecie, nie jest trudno zrekonstruować życia w Pompeji. Pompeii is not like other ancient cities Pompeja nie jest jak inne starożytne miasta, that were broken down gradually over time. które były niszczone albo zanikały powoli. Pompeii is a city that has stood still. Pompeja to było miasto, które zatrzymało się. It was literally snap frozen in time. One po prostu, jakby można by było, zatrzymało się w czasie. Zamrożone zostało w czasie. One day it was a thriving metropolis.
it was buried in suspended animation. A następnego dnia było po prostu zamrożone albo po prostu zamknięte jakby w takim uwięzieniu. Now, archaeologists, they uncovered the bakery of Modestus. Archeologowie odkryli taką piekarnię Modestus. This was one of 30 bakeries they had in town. Takie właśnie piekarnie odkryto 30 w mieście. And this is the oven where they found 81 loaves of bread. I tam w tym właśnie, w tej piekarni znaleziono wewnątrz 81 jeszcze chlebów. They were cooking in there for over 1,500 years. I one się tam piekły przez 1,500. przez 1,5 lat, one się tam piekły. They've been in there a long time. Długi czas, prawda? Well cooked bread. Bardzo dobrze upieczone były. Look, here's a loaf. You can have a slice if you want. Jak chcecie kawałeczek, to możemy. Been in there for nearly 2,000 years. Prawie 2000 lat temu, prawda? When I first went there, I wondered what these benches with holes in the top were. Kiedy byłem pierwszy raz tam, zastanawiałem się, po co te właśnie są takie tutaj, takie jakby w kręcie stoły i są te otwory. Well, then I discovered that these were bar counters. A więc a później odkryłem, że to były właśnie bary szybkiego jedzenia. This was like a local pub. Wiecie, to jak lokalne puby. They had large clay jars under the counter filled with beer and wine. I tam oni mieli pod spodem jeszcze szklanki i mogliście pić piwo, wino i różnego rodzaju trunki. They loved to drink in Pompeii. Oni lubili tam pić po tym. They found 138 bars. Oni tam znaleziono tam 138. 138 różnego rodzaju pubów. So if you wanted to have a drink, it was one just around the corner. Jak chcieliście się dzieło napić, to zaraz obok, w rogu. You see, it was lunchtime when Vesuvius erupted. To był lunchtime, znaczy to było pora obiadu, kiedy Wezuwiusz wybuchł. You know, people were cooking lunch and sitting down to have a meal. A więc ludzie gotowali, żeby po prostu zaraz stworzyć się na posiłek. And all of a sudden, normal life stopped. I nagle te normalne życie zaczynało się. And before they could even finish their meal, they had to run for their lives. Zanim skończyli jeść, musieli uciekać, ratować życie swoje. And the food remained on the table for nearly 1800 years. I te pożywienie zostało na stole i je znaleziono prawie po 1800 latach, po 1900. And you can go to the Museum of Naples and you can see the food that was left on tables for lunch. I możecie pójść do muzeum na Apollo i zobaczyć te właśnie jedzenie, które oni mieli w talerzach. Eggs were left unbroken on the tables. Jajka nierozrupane były na talerzu. Someone was eating bread and half a loaf was left. Ktoś jadł chleb i połowę tego chleba czy kawałek zostało właśnie na stole. And they love live action entertainment in Pompeii. A oni robili takie na żywo. They had a great amphitheatre there Mieli tam potężny teatr. that could seat 20,000 people, Tam się mogło mieścić 20 000 ludzi. or the whole population of the city. Całe miasto Pompeji. Some would travel very large distances to attend the gladiatorial combats. Niektórzy podróżowali z dalekiej odległości, żeby widzieć, jak walczą gladiatorzy. Looking up into the stands, I could almost hear the crowd cheering. Kiedyś byłem tam, siedziałem, to mogłem prawie słyszeć, jak ludzie po prostu dopingowali tych gladiatorów. I mean, just like in the great sports stadiums in our modern world. To tak jak wielkie nowoczesne stadion dzisiaj. They sat up in the stands and they were cheering their favourite gladiator on. I oni tam siedzieli na tych trybunach i po prostu dopingowali swoich takich faworytów gladiatorów. I could almost hear the clash of swords and armour. Ja prawie słyszałem jak oni, prawda, słyszę te szable i tę zbroję, która, prawda, była w użytku w tym momencie. The dying groans of the fallen warrior. I upadek i tych, którzy byli pokonani. Look at me there, I'm choking some gladiator. Tam widzicie mnie, tam postawicie tam, który on dusi kogoś. Now gladiators, they would fight to the death here in the arena. Gladiatorzy walczyli na śmierć na tych arenach. They do that for the amusement of the people. Oni to robili, żeby po prostu zadowolić ludzi, tych, którzy oglądali. Are we any different today in our modern world? Czy my zachowujemy się inaczej dzisiaj w naszym nowoczesnym świecie? People love watching violence. Dzisiaj ludzie kochają oglądać przemoc. Isn't that so? Czy nie tak? I dare say if we had gladiatorial combats like this, Ja zastanawiam się, gdybyśmy
gdyby powrócił właśnie te walki gladiatorskie, the stadiums would be packed out nasze stadiony były pełne. with people wanting to see blood and gore. Ludzie chcą oglądać krew i walki. I could see the crowd standing on their feet and clapping and cheering Ja widzę ludzi, jak wstają i klapią i po prostu wiwatują. and yelling the blood and the violence on. Kiedy krew się leje, prawda, i jest przemoc. Now, gladiators were typically slaves, Gladiatorzy byli tacy szczególni niewolnicy. and if they survived 3 years in the ring, Kiedy on przetrwał 3 lata na arenie, they were released and they became public heroes. on był zwalniany, przestał być niewolnikiem i był publicznym takim bohaterem. You know, sports heroes. Sportowym takim bohaterem. Now, Pompeii, it worshipped many different gods. A Pompejczycy czcili wielu bogów. It was a city of religious confusion. To miasto było takim religijnym pomieszaniem. And there's no evidence that Christianity ever entered the city. I nie ma żadnych dowodów, że chrześcijaństwo kiedykolwiek tam dostało się. They had emperor worship. Oni tam czcili cesarzy. They worshipped Roman emperors as if they were gods. Oni czcili ich, jakby oni byli bogowie. So in Pompeii, they had the temple of Vespasian, Augustus. Oni mieli świątynię dla Vespasiana, dla Augusta. They worshipped the Roman sun god Apollo and Venus, the goddess of love. Świątynia była dla Apollo, Wenus, Jupitera. And when we say Venus, the goddess of love, it wasn't love, it was immorality. Kiedy mówimy o Wenus, o miłości, to nie była o miłości, to była niemoralności. They had Jupiter and the temple of the goddess of Fortuna, the goddess of abundance. Powiedziałem, była świątynia dla Jupitera, a także świątynia dla Fortuny. They even had a temple dedicated to Isis, the Egyptian mother goddess. Mieli również świątynię dla egipskiej bogini Asis. They had a temple to Bacchus, the god of wine and revelry. I mieli tam również świątynię dla Machusa, to jest bóg, prawda, wina i, prawda, Ucznej zabawy. faworu. And they found in Pompeii statues of the Greek god Heracles. A również jest tam wielki posąg greckiego boga Herkulesa. And a statue of a Hindu goddess, Lakshmi. I również hinduskiej bogini Lakshmi. The worship of the gods of Pompeii and everyday life, Excuse me? the worship of the gods at Pompeii and even everyday life, Czczenie tych bożków, która Pompeji codziennie it was characterized by immorality and corruption. charakteryzowało się niemoralnością i korupcją. Now, when I first went to Pompeii, I got there late in the afternoon. Kiedy ja przybyłem pierwszy raz do Pompeji, to było późne popołudnie. You know, I ran around taking photos, I didn't know what I was taking photos of. Ja biegałem po tym mieście, robiłem fotografię, nawet nie wiedziałem co za bardzo. And I turned the corner and I saw all this crowd of people wanting to go into this building. Kiedy wyszłem za jednego, prawda, rogu, zobaczyłem ten cały tłum tych ludzi. I wondered, what is the big attraction? Pomyślałem, co to za taka wielka atrakcja. So I joined them. A więc dołączyłem się do nich. And I was horrified when I saw inside. Wiecie, ja byłem zdumiony, przerażony, kiedy wszedłem do środka. I had entered a 1,800-year-old brothel. Wszedłem do 800-year-old brothel. 1800 lat stary dom publiczny. Wszedłem do niego. And they had 28 brothels in Pompeii. A oni mieli takich tam domów publicznych 28 w Pompeji. And what was painted on the walls left absolutely nothing for your imagination. A to, co na ścianach jest tam, prawda, to nie zostawia wam za bardzo, że tak powiem, do zastanowienia się, bo to jest tak oczywiste. I've got lots of photos, Mam dużo zdjęć, and I'm not going to show you a single one. ale nawet jednego nie pokażę. It's R-rated. A right, R-rated. Don't you have that in college? It's obscene. po prostu one po prostu jest niewłaściwe, to jest nie, to jest, wiecie, to nie jest niemoralne, już tak. I keep those photos in a very dark corner of my computer. Ja trzymam te zdjęcia w takim czarnym kącie mojego komputera. Terrible. Teraz to zdjęcie. They had depicted, they represented on vases and on mirrors and oil lamps. I te zdjęcia, te obrazy są wszędzie, na lampie, na komodzie, wszędzie. On plates that you eat your food off. Na talerzach, na których jesz, Jewelry that was worn. na wszystkich męskich wyrobach, które bieracie. There is represented on all this and more. I one są wszędzie reprezentowane, praktycznie wszędzie. Immoral sins that leave nothing to the imagination. Słuchajcie, niemoralny grzech, że nie musi sobie nawet wyobrazić. A lot of people wrote graffiti on
Wielu jest takie dużo grafików, takie napisy na ścianach Pompeji. Now, evidently, someone who was familiar with the Old Testament story, I ktoś był, że tak powiem, miał tą świadomość historii biblijnej, the story of Sodom and Gomorrah, Sodomy i Gomory, someone wrote a bit of graffiti on the wall i napisał na ścianie and it said Sodom and Gomorrah. Sodoma i Gomora. Of course, that's what it was. Dlatego, że to tak było. A modern day Sodom and Gomorrah. Nowoczesna Sodoma i Gomora. But I put it to you, ladies and gentlemen, Ale to chciałem powiedzieć, proszę Państwa, is our modern world any better? czy nasz ten współczesny świat jest lepszy? People glorify immorality today. Dzisiaj ludzie gloryfikują niemoralność. In Australia, they have the gay and lesbian party ground, big festival. Dzisiaj w Australii jest pochód tych gajów i lesbijek przez miasto. Glorifying immorality. Oni po prostu wywyższają niemoralność. They have street floats that go down the Oni street. mają pochód na ulicy. And I can't even tell you what they try to represent there. Nawet nie chcę wam mówić, co oni prezentują. And silly Australians, parents with their children, I głupi Australijczycy, rodzice z dziećmi, małymi dziećmi, go out there and they take their families to it. i biorą dzieci i idą się przyglądają temu. Now around the world we're having the legalization of gay and lesbian couples. I dzisiaj mamy na całym świecie legalizację gejów i lesbijek naroda jako normalne małżeństwo. You read your Bible, God warns us about society and our conditions. Bóg nas ostrzega właśnie i nasze społeczeństwo przed takimi sytuacjami. It seems that the eruption of Mount Vesuvius Wygląda, że erupcja Wezuwiusza was Mother Nature's protest of the wickedness of była jakby protestem tego grzechu, tego prawda, upadku ludzkości właśnie w tym miejscu. life in Pompeii was no different to our modern world today. Życie w Pompeji nie różni się niczym od życia dzisiejszego na świecie. They were a people that refused to pay any attention to the signs of the times. Dzisiaj ludzie odrzucają, w ogóle nie chcą nawet myśleć na temat znaków, które ich ogarniają wokół nas. Vesuvius is still an active volcano today. Wezuwiusz jest aktywny wulkanem dzisiaj. And when it showed signs of eruption back in AD 79, I tak jak on, when it showed signs of erupting, kiedy on zaczyna swoją erupcję, zaczyna ożywiać, you can imagine it was hard for people to leave their beautiful villas behind. wiecie, było bardzo ciężko ludziom, którzy tam mieszkali, opuścić swoje wygodne, luksusowe willy. But as a result of ignoring the signs of eruption, Ale rezultatem ignorancji tych znaków ostrzegawczych, of ignoring the signs of the times, z ignorancją czasu, tych znaków czasu, at least 2,000 in the city perished in their homes, co najmniej 2000 ludzi zmarło w ich własnych domach, and thousands of more perished in the countryside. a wiele tysięcy więcej innych ludzi poza miastem. Italian archaeologist Giuseppe Fiorelli, Jeden z archeologów Giuseppe Fiorelli in the 19th century, developed a method w XIX wieku wymyślił pewną metodę, to preserve the body cavities left in the ash. żeby zabezpieczyć te ciała, które zostały znalezione w tym prochu. He poured in plaster of Paris, On po prostu je zabezpieczył w gipsem. and today these lifelike casts I one są dzisiaj, pokazują nam w jaki sposób oni zakończyli swoje życie. tell the story of the dead. Opowiadają historię ich właśnie śmierci. Here's a dog that couldn't escape his collar and chain. Tu jest pies, który prawda, nie mógł się uwolnić prawda, z podróży i z łańcucha. You can see even the impressions of their clothing. Tutaj nawet można widzieć ich ubrania. Some lay where they fell, trying to escape, Niektórzy leżą jakby chcieli uciec carrying their precious valuables. i oni mają u siebie swoje drogocenne rzeczy. In the bottom left of this picture, Tutaj na dole tego slajdu they found this woman who died on the beach of Herculaneum. tu jest kobieta, która zmarła na brzegu Herkuleju. They call her the ring lady. Oni nazywają ją kobieta z obrączkami, z kółkami, obrączkami. They found a little pouch on her waist, Patrz, a little bag on her waist, ona miała taki mały
małą torebkę wokół pasa. and it contained her precious jewelry. I ona tam miała w tej torebce swoje drogocenne jubilerskie wyroby. Many met their death. Many died, Wielu umarło, carrying a sack of gold or silver coins. którzy mieli, prawda, sporo pieniędzy, złotych i srebrnych. They wasted precious time Oni stracili ten drogocenny czas, trying to gather together their valuables, aby sprowadzić to swoje bogactwo. and they were overcome, still clinging to their money. I oni byli po prostu jakby uwiązani do tego swojego bogactwa i tak zginęli. It just goes to show I to nam pokazuje, how materialistic people can be. jak materialistyczny człowiek może być. One group was found sitting around a funeral feast. Znaleziono jedną grupę, która miała taką pogrzebową uroczystość. A man was found lying in the street clutching a bag of gold coins. A jeden człowiek, który na ulicy, prawda, zbierał złote monety. Some people delayed their escape to bury their valuables, Niektórzy próbowali schować to swoje bogactwo, and instead they were burying themselves. a w zamian za to oni zostali pogrzebani razem z tym swoim bogactwem. Others wasted time loading carts with their possessions. A inni tracili czas, ażeby załadować na wozy swoje dobra. Jewelry was found clutched in the hands of the dead. Jubilerskie wyroby, prawda, były znalezione w rękach tych, którzy prawda, umierali. Everywhere women threw themselves on their children, Wszędzie więc było kobiety, matki obok ich dzieci, trying to save them from suffocation. które próbowały ochronić ich przed tym gazem, przed śmiercią. One lady drew a scarf across her face and lay down to die. A jedna kobieta zakryła swoją twarz po prostu i w taki sposób umarła. The ashes moistened with rain. Ten aż, znowu zapomniałem to słowo. Popiół, dziękuję bardzo. Popiół zmieszany z wodą, deszczem. Made a plaster that hardened around the bodies of the dead Zrobił jakby gips, który prawda okalał całe ciało. in a perfect mold. I zrobił się taki doskonały taki, wiecie, mold, to jest, wiecie, to jest wzór ciała. Now Pompeii, it didn't die a slow death. Wiecie, Pompeja nie umarła tą wolną śmiercią. It was killed quickly Ona została zabita szybko. at the height of its wealth and beauty. Pomimo, że miała piękno i bogactwo. And so it lay for centuries, I wiele wieków później. locked in the earth, Lot wody Nilu. buried in the earth, Po prostu zmarli po prostu w powietrze. waiting for the hand of science Szukali jakby pomocy nauki, to unwrap its ashen shroud. żeby po prostu odkryć, prawda, ten grobowiec, w którym oni wszyscy wspomarli. In delaying their escape, Dlatego, że opóźnili swoją ucieczkę, they were gambling with death. oni po prostu bawili się ze śmiercią. It was a gamble they had no hope of winning. To była zabawa, którą nigdy nie mogli wygrać. Pliny the Younger wrote concerning the last hours of Pompeii. Pliniusz młodszy napisał właśnie tak o Pompeji. Słychać było krzyki kobiet, płacz dzieci, krzyki jeszcze mężczyzn. Niektórzy szukają dzieci, inni poszukują rodziców, inni swoich żon lub mężów. Odróżniają siebie od innych po głosie, inni lamentują nad własnym losem. Inni z członków rodzin modlą się o śmierć i z samego strachu przed śmiercią wielu podnosi ręce do bogów, ale większość myśli, że nie ma nigdzie żadnych bogów. I ostatnia, wieczna noc przyszła na świat. Now Pompeii today is still the most famous natural disaster in European
tragedii w europejskiej historii świata. And perhaps it's the most famous natural disaster in the world. I chyba jedną z największych tragedii na świecie, jaka się wydarzyła kiedykolwiek. Now the lesson that Pompeii leaves us today, buried in ash, Dzisiaj, kiedy odkrywają Pompeję, która była pogrzebana w tym właśnie, w tym kurzu, w tym jeszcze raz zapomniałem to słowo, popiele, dziękuję. it's a lesson of a people who would not pay attention To jest lekcja ludzi, którzy nie zwrócili uwagi to the signs of the times. na znaki czasu. Now, are we any different today? Czy my nie jesteśmy podobni im? I meet people all over the world who are concerned. Na całym świecie, czy ludzie się zastanawiają? They want to know what's going on in our world. Czy zastanawiają się, co się dzieje dzisiaj na świecie? They feel the tremors of a world full of unrest. Oni... Just a moment. Okay. I'm sorry, that's what we're hearing. Just wait a minute, sorry, which your volume? I hear. Thank you. That's what I'm hearing. All right, so they feel the tremors of a world that's full of unrest. Dzisiaj mamy naprawdę świat, który jest naprawdę, dzieje się wiele różnych rzeczy, niedobrych rzeczy. People see and they feel signs of the times. Dzisiaj ludzie czują, że dzieje się coś, jakieś znaki w świecie. But a lot of people have no idea what it means. Ale wielu nie zdaje się sobie sprawy, co one znaczą. Most people are walking along the road of life. Wielu ludzi dzisiaj idzie drogą życia. They're uncertain of the future. W tej niepewnej przyszłości. For themselves, Dla nich, their family, dla ich rodzin and the world. i dla świata. And when we consider our world today, I kiedy my weźmiemy pod uwagę dzisiaj nas i świat, Mother Earth does not have a smiling face. że nasza Matka Ziemia nie ma takiego uśmiechu na twarzy. And the outlook for many I kiedy patrzymy się, is a future filled with uncertainty. że widzimy, że nasza przyszłość nie wygląda, tak powiem, pozytywnie. And in case you haven't noticed, our world is quickly changing. Jak zauważyliście, na pewno nasz świat zmienia się bardzo szybko. And often it's not for the better. I często nie na lepsze. The world is becoming more dangerous. Świat się staje bardziej niebezpieczny. And people everywhere are asking the question, I ludzie wszędzie zadają pytanie, where is our world heading? gdzie, dokąd nasz świat zmierza? Listen to Jesus. Posłuchajcie Jezusa. I przystąpili do Niego faryzeusze i kusząc prosili Go, żeby im pokazał znak z nieba. A On odpowiadając, rzekł im, gdy nastanie wieczór, mówicie, będzie pogoda, bo się niebo czerwieni. A rano, dziś będzie niepogoda, bo się niebo czerwieni i jest zachmurzone. Oblicza nieba umiecie rozpoznać, a znając czasów nie potraficie. You see, they were experts in predicting the weather. Wiecie, są fachowcy, znawcy przepowiadania pogody. They could read the signs in the sky, Mogą odczytywać znaki na niebie, but they could not read the signs of the times. ale nie mogą rozpoznać znaku czasu. The signs that showed the coming of the Messiah was at hand. Znaki, prawda, Mesjasza, który pokazuje nam. Now, if Jesus were on earth today, would he say the same thing? Kiedy byłby Jezus dzisiaj na ziemi, On by zrobił to samo. Would he say, like he said to the Jews back then, On by powiedział dzisiaj to, co powiedział Żydom kiedyś. would he say to his people today, Christian churches, On by powiedział to dzisiaj chrześcijanom. would he say, hypocrites, Powiedział, hipokryci, you cannot discern the signs of the times czy wy nie potraficie czytać znaku czasu? that herald his second coming? Jego właśnie powtórzonego przyjścia. A gdy Jezus opuszczał świątynię i on odchodził, przystąpili uczniowie Jego, aby mu pokazać zabudowanie świątyni. A on badając rzekł do nich, czy nie widzicie tego wszystkiego? Zaprawdę powiadam wam, nie pozostanie tutaj kamień na kamieniu, który by nie został rozwalony. Przystąpili do Niego uczniowie na osobności mówiąc, powiedz nam, kiedy się to stanie i jaki będzie znak tego przyjścia i końca świata. Now, look, to the disciples, a disaster so great Wiecie, dla uczniów to nieszczęście było tak wielkie, that would completely destroy their great temple.
że ono zniszczy ich potężną świątynię. They thought in their minds it must mean the end of the world. Jeżeli to tak ogromne, oni myśleli, to musi być tylko koniec świata. And you hear this today. There's a great disaster. Wiecie, dzisiaj, tak, widzicie, na świecie są ogromne nieszczęścia. And people say we thought it was the end of the world. I mówią, o, myślałem, że to będzie koniec świata. And so the disciples are horrified. The destruction of the temple, they thought, Wiecie, że byli przerażeni, że kiedy świątynia ta piękna będzie zniszczona, must mean the end of the world. to musi być koniec świata. So they asked Jesus the question, A więc oni zapytali Chrystusa, when will these things be? kiedy to się stanie? The destruction of the temple. Zniszczenie świątyni. And what will be the sign of your coming and the end of the world? Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? Because in the mind of the disciples, this was one event. Dlatego, że w ich umyśle to było jedno wydarzenie. But Jesus knew much better. Ale Jezus wiedział więcej. They weren't asking one question, Kiedy oni zadali jedno pytanie, it's actually two questions. tak naprawdę są dwa pytania. What will be the signs of the destruction of Jerusalem? Kiedy będzie zniszczenie Jerozolimy? And what will be the signs of his coming in the end of the world? Jakie będą znaki końca świata? So when you read Matthew 24 in your Bible, Kiedy czytacie Ewangelię Marka, Mateusza 24 rozdział, the great sermon of the second coming, te wielkie kazanie o Jego powtórnym przyjściu, Jesus is answering both questions of the disciples. Jezus odpowiada na te dwa pytania uczniów. He gives in Matthew 24 signs of the impending destruction of Jerusalem. On pokazuje, co się stanie, jakie będą znaki zniszczenia Jerozolimy. This took place in AD 70 under Emperor Titus. I to się stało w 70 roku po Chrystusie. To zrobił cesarz Tytus. But then Jesus also gives in the same sermon Ale w tym samym kazaniu Jezus również pokazał signs of his second coming. znaki Jego powtórnego przyjścia. So let's look briefly at just 5 signs of Christ's soon return. A więc popatrzmy tak krótko na 5 znaków powtórnego przyjścia Chrystusa. And the first one is the modern explosion of human knowledge. A pierwszym jest taka współczesna eksplozja wiedzy. Notice what Jesus said. Popatrzcie, co Jezus powiedział. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przewidział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa. So in Jesus' sermon, describing the signs of his second coming, W Jezusowym opisie znaków Jego powtórnego przyjścia, our Lord told us we must understand the book of Daniel. On powiedział, że my musimy zrozumieć Księgę Daniela. But I meet Christians everywhere Ja znam chrześcijan wszędzie, who have probably never read it. którzy prawdopodobnie nigdy nie czytali. And yet in the context of the signs of his soon return, W kontekście Jego niedługiego przyjścia, Jesus says we must understand the book of Daniel. On powiedział, my musimy zrozumieć Księgę Daniela. Daniel's prophecies are very, very important, A więc proroctwo Daniela jest bardzo, bardzo ważne. especially for people who are living at the end of human history. A szczególnie dla ludzi, którzy żyją przy końcu historii czasu. Notice what Daniel said. Zobaczcie, co Daniel mówi. A ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego. Wielu będzie to badać i wzrośnie w poznaniu. So Daniel talked about the time of the end. A więc Daniel mówi o czasie końca. This is different from the end of time. To jest trochę inne niż koniec czasu. The end of time is the end of human history Koniec czasu to jest koniec historii ludzkości. when Jesus comes back. Kiedy Chrystus przychodzi. The time of the end Ale czas końca is a period of time to jest okres czasu, before Jesus comes back. zanim przyjdzie Chrystus. In other words, the time of the end, Inaczej mówiąc, koniec czasu, we could call it the last days. możemy nazywać to ostatnie dni. That era of time that goes before the coming of To Jesus. jest okres czasu, kiedy Chrystus powraca na ziemię. Now Daniel says that during the time of the end, during the time of the end, Jezus powiedział, że podczas tego okresu czasu there will be a great increase of knowledge. będzie ogromny wzrost wiedzy. Remember that? Pamiętacie to? Yeah. Until the time of the end, and knowledge shall be W increased. ostatnim czasie wiedza wzrośnie, umiejętność wzrośnie. Now Bill Clinton once said, Bill Clinton raz powiedział, zasoby ludzkiej wiedzy podwajają się co 5 lat. maybe even quicker.
nawet szybciej. But knowledge is increasing very rapidly, isn't it? Ale wiedza naprawdę się pomnaża bardzo szybko. For example, what about the computer? Na przykład, jeśli chodzi o komputery. I used to be a computer programmer. Ja byłem takim programistą komputerowym. I was quite a good one. Byłem niezły, But today I couldn't get a job ale dzisiaj nie mam pracy. because computer knowledge has advanced way beyond when I was doing it. Dlatego, że wiedza komputerowa tak się posunęła do przodu, że jestem daleko z tyłu. I was programming computers the size of your wardrobe. Wiecie, ja programowałem komputery, które były wielkości waszej szafy. Yet today you pull out your smartphone A dzisiaj macie swoje telefony, and it is much more complex than the big wardrobe computers I was working on. i oni mają więcej wartości i wiedzy niż te potężne komputery kiedyś. We are living today in a world of www. My dzisiaj żyjemy www. And you know that's true. Wiecie, to jest prawda. And some of you parents, when your children are born and are starting to growing up, I wiecie, wasze dzieci małe, ci rodzice, które mają takie małe dzieci, jak zaczną tylko chodzić, I mean, we think they're born with a knowledge of computers. my po prostu nawet mówimy, że one się rodzą już z wiedzą komputerową. Isn't that right? Nie prawda? I mean, when my kids were growing up, they knew more about computers than Wiecie, moje dzieci wiedziały więcej z komputerami niż ja. my son was 13, 14 years of age in school. Mój syn był 14 lat, miał kiedy był w szkole. And he was doing all sorts of design graphics and complex computer programs that I had no idea how he learned this stuff. Wiecie, ja robił pewnego rodzaju